Chłopie, ja się nie znam na piłce, ja tylko śpiewać umiem i dopingować. Gdybym chciał być piłkarzem, to bym się interesował piłką, tak? Siema, Bakteria, Piknik TV. Tym razem zapraszam Was na nowy format, jakiego na tym kanale jeszcze nie było. Ustawka to będą wywiady z różnymi ciekawymi postaciami, głównie ze świata kibicowskiego. Z pierwszą osobą, z którą będę miał przyjemność porozmawiać, ustawił mnie Oktagon UK. Chciałbym Wam przedstawić Grzegorza, a w środowisku znany bardziej jako Szczena. Siema. Siema Szczena i dzięki za spotkanie. Nie ma co przedłużać, tylko zadam Ci pierwsze pytanie. Wiem, że od ładnych paru lat przebywasz w Anglii i zarówno tam jesteś, jak i w Polsce byłeś aktywnym kibicem. Żeby widzowie mogli Cię lepiej poznać, opowiedz coś o sobie. Komu kibicujesz i jak to u Ciebie wygląda? Nadal kibicuję swojej lokalnej drużynie Unii Nowa Sarzyna z małego podkarpackiego miasteczka. Tutaj z Brakulaku zajmuję się ground hoppingiem oraz jeżdżę aktywnie na mecze Manchesteru City, choć teraz od roku jest to niemożliwe, to staram się jeździć na te mniejsze drużyny non-league, gdzie by jeszcze można było wejść na stadiony tam w kilkaset osób, ale teraz to już czekamy do marca i znowu ruszamy. A jak to się stało, że znalazłeś się na Wyspach? Jak chyba każdy z emigrantów tutaj przebywający, przyjechałem za czymś nowym, tak? Może no i pieniądze, ale i kultura stadionów. Wcześniej byłem w Dublinie w Irlandii przez dłuższy czas, teraz już jestem praktycznie 13 rok w Anglii. Jak było, każdy wie w Polsce, nie? No ja pochodzę z małego miasteczka, gdzie większość ludzi emigruje tak samo. Miałem pracę, ale nie wystarczało na wszystko, na moje hobby, tak? Kibicowanie to jest bardzo drogie hobby, na pewno brakuje i trybun mojego stadionu, tak, ekipy całej, ale tak potoczyło się życie i siedzę tutaj, nie? Sporo stadionów tutaj zwiedziłem, mam już 80 stadionów w Anglii zaliczonych, czekamy na to zniesienie lockdownu i na zaliczenie kolejnych, a jest ich trochę, razem z tymi non-league, tak. Za granicą przebywasz już bardzo długo. Za czym najbardziej tęsknisz z Polski? No na pewno za wyjazdami, tak, za imprezami z braćmi z byłych zgód obecnych, oprawami, z tą całą adrenaliną, tak? Nie zawsze było kolorowo, ale zawsze wiedzieli, że mogłeś na kogoś liczyć. No i dawniej te zgody to były prawdziwe zgody, tak? Miałeś prawdziwych przyjaciół, a nie teraz jak dużo się porobiło dla interesów. No i co jeszcze mogę wspomnieć? No cała otoczka tego, tak? No, człowiek żył tym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jak nie mecz, to zawsze wymyślało się, co zrobić na jakąś oprawę, czy pojechać na jakieś akcje w zimie, krojenie szalików. To dawniej było bardzo modne, nie wiem, czy młodzi to jeszcze pamiętają. Teraz to dziesiąte się za to dostaje. A dawniej to uchodziło i gdy zaprezentowałeś taki dywan szalików, to aż duma rozpierała, tak? Czasami też były sytuacje, gdzie sam po głowie dostałeś, nie? Ale było wkalkulowane w całe twoje życie, tak? Mógłbyś coś więcej opowiedzieć o tych czasach? Jak wspominasz okres, kiedy jeździłeś po polskich stadionach? Na pewno dobrze, tak? To były najlepsze lata mojego życia. Trochę się jeździło. My graliśmy w niższych ligach, ale za to mieliśmy dobre zgody z Odrą Wodzisław, Stalą Gorzyce, które grały w pierwszej i w drugiej lidze tamtych czasów, Soku Nisko i naprawdę było tego sporo. Czasami zaliczało się 2-3 wyjazdy na weekend, także było co robić, swoje mecze tak samo, swoje wyjazdy. No. Były to czasy dzikie, jak wiemy. Początki lat 2000, koniec lat 90. to każdy wie, jak było na stadionach, gdzie nie pojechałeś, zawsze można było jakieś przygody zaznać, jak to mówią. Gdzie nie pojechałeś, to ktoś na ciebie czekał i zdarzało się też jeździć za innymi. Jestem z małej ekipy, która zawsze starała się coś robić, jakoś działać i wspominam to dobrze, nie? Jako człowiek, który
no, w takiej ekipie nie masz podziałów na ultrasów czy chuliganów, po prostu robisz wszystko, tak? I to było naprawdę najlepsze. No. Druga sprawa, reprezentacja. Jeździłem sporo na reprezentację, czasem zajmowałem się też dopingiem. Staraliśmy się stworzyć grupę Ultras Polska, która chciała organizować oprawy, wyjazdy i tym podobne, tak jak na wzór BHF Fanaticos z Bośni czy innych dobrych ekip, które starają się robić cokolwiek na reprezentacjach. No niestety każdy wie, jak był w PZP, nie chcieli się dogadywać. Staraliśmy się robić to na swoją rękę. Wyszły tam jakieś baloniady, na przykład w Hiszpanii, czy kartoniady w Dublinie, tak? Wspominając, no, wiele się działo, tak? Człowiek poświęcił całe życie na to i jest co wspominać. Już kiedyś ktoś powiedział, tego nam nikt nie odbierze, to co widzieliśmy, to co przeżyliśmy, tak? Skoro wspomniałeś już o kadrze, to opowiedz trochę więcej o meczach reprezentacji. Każdy wyjazd to każda osobna historia, tak naprawdę sporo się działo i było wiele dobrych historii, na przykład gdy graliśmy pierwszy raz w Dublinie na wielkim Crow Park. Nasz PZP nie chciał się dogadać, ale gdy mieszkałem w Dublinie, w Irlandii, udało się nam stworzyć pewną grupę, nazywaliśmy się Polish Fans from Ireland i skupialiśmy się właśnie na reprezentacji. Chłopaki przez ten czas dostali, może nie dostali, ale udało im się załatwić pewne kontakty w Irlandzkim Związku i dzięki nim dostaliśmy pozwolenie na przygotowanie oprawy, tam była tam kartoniada. Oczywiście załatwiliśmy bęben, megafon i w tym bębnie mieliśmy tam kilkadziesiąt rac i świec dymnych. Przy wchodzeniu na przykład na stadion byliśmy już kilka godzin przed meczem, ochrona tak samo zaczęła się schodzić i nasz szef ochrony powiedział, że nam pomogą rozkładać to wszystko i że oni przeniosą bęben. Nie? Trochę się zdziwili, że on taki ciężki jest. Nie? Zaczęliśmy tam im ściemniać, że bęben jest oryginalny z filharmonii, dlatego jest taki ciężki. A później się zdziwili, skąd się wzięło tyle rac na hymnie i tego wszystkiego, jak przecież oni wszystkich przeszukiwali. Nie? No, nie znali naszych takich lub pamiętny wyjazd do Słowenii, gdzie przy kontaktach, które poznałem jeżdżąc po Europie przez znajomych kibiców Partizana, udało się dogadać z chłopakami z Mariboru i kupili nam bilety. Wszystko było tak naprawdę na słowo, bo nie znaliśmy się z nimi. Oczywiście wcześniej musieliśmy wysłać pieniądze, ale chłopaki zachowali się naprawdę honorowo, ogarnęli te bilety. Nie każdemu udało się wejść, ale każdy, kto był, to wiedział, co się działo pod stadionem, ale duża część weszła na stadion, tak? Dzięki ich pomocy i naprawdę za to im należy się szacunek, ale miny policji bezcenne, że kilkaset osób przyszło z biletami. To samo było na lotnisku, gdzie w plecaku miałem bodajże taką stertę biletów, a policja się pyta, skąd to pan ma, na co pan, tak? Myślę, że są wszystkie podrobione, nie? No, ale udało się dzięki Bogu wytłumaczyć i polecieliśmy do tej Słowenii. Sporo tego było. Jest co wspominać. Tak. Najlepszy jeden z wyjazdów to San Marino, gdzie zaczęliśmy prowadzić doping tak naprawdę i sporo ludzi z innych ekip podłapało to i wtedy tak naprawdę stworzyło się Ultras Polska, tak, wtedy obecna. I szkoda, że nie udało się tego pociągnąć, nie? Że układ nie przetrwał. No, ale mam nadzieję, że nadejdą znowu lepsze czasy i wrócimy na stadiony i ludzie się dogadają znowu. Sporo najeździłeś się po Polsce i sporo najeździłeś się już po Anglii, więc masz porównanie. Czym się różni polska scena od angielskiej? Są to dwa inne światy w ogóle, tak? W Polsce to kibic tak naprawdę ma wyjebane, jaki jest wynik, w której lidze gra i tak nadal będzie jeździł ze swoją drużyną, tak? Tacy kibice jak my to skupiają się na oprawach, akcjach, tak? Jakieś tam graffiti teraz się robi, wszystko. A w Anglii trochę inaczej to wygląda, tak? Dzień takiego
kibica angielskiego, to pierwsze co się zaczyna to w pubie, tak? Muszą sporo wypić. No jest też planowanie, ale tam wszystko kręci się wokół piłki, tak? Kultura wyjazdów jest trochę inna. U nas wszystko jest zorganizowane, na tip-top musi być, listy wyjazdowe, a tutaj jedynie co potrzebujesz to załatwić sobie bilet na wyjazd, tak? Są fankluby, tak zwane supporters club, które organizują tam autokary czy busy, jeżdżą, sporo ludzi jeździ na własną rękę. No, pod stadionem praktycznie nic się nie dzieje, tak? Tam są jakieś tam pojedyncze bójki, ale to chłopaki w kurtkach Stone Island czy tam innych się biją między sobą, a zwykłego szalikowca to tam zbytnio nikt nie ruszy, tak? I patrząc, żeby dostać bilet na taki wyjazd, to musisz sporo jeździć na wyjazdy, klub to widzi, tak? Za każdy mecz masz punkty w systemie lojalnościowym i znam ludzi, którzy, tak jak wcześniej wspominałem, jeżdżą na każdy mecz 40-50 lat, nie? I oni mają pierwszeństwo na te bilety, tak? Aby tak jak ja dostać, to trzeba się zapisać właśnie do takiego Supporters Club i działać tak samo. Te kluby mają swoje tam punktacje wewnętrzne tak samo i czasami jest ciężko. Sporo młodych jeździ, wynajmuje sobie busy, tam wesołe wycieczki, tak jak w Polsce, nie? No, ale nie ma tak, że cię policja zatrzymuje pod miastem i trzyma 2 godziny, tak? Tylko jedziesz sobie do dane, przeważnie punkt to sobie wybieramy jakiś pub niedaleko stadionu i tam piją aż do meczu. Druga sprawa, no policja się tak nie czepia, tak? Oni tylko obserwują i wchodzą jak się coś dzieje, nie? A jeszcze się nie zdarzyło, żeby tam ktoś kogoś gazował czy coś, nie? Wiadomo, w Polsce to jest przewrażliwiona ta nasza policja, a tutaj to wolna amerykanka jest, nie? No to jak już jesteśmy przy temacie smutnych panów, to ja przypomnę, że kto nie subskrybuje, ten z policji. Powiedz mi proszę Szczena, bo pewnie nie tylko mnie to ciekawi, czy to prawda, że w Anglii sobie poradzili? Według polskich mediów tak, ale z praktyki, z teorii, no jeżdżąc na te mecze trochę się naoglądałem tego, tak? Jest sporo młodych teraz, którzy starają się coś tam działać. Na stadionach tego nie ma praktycznie. Pod stadionami jakieś tam bójki się zdarzają, tak? Nie ma tego może zorganizowanego, ale polują na siebie młodzi, nie? Większość to jest taki tak na żywioł tak naprawdę. Oni wiedzą, w których pubach piją, tak? Czasami polują na siebie, czasami to jest zwykły przypadek, nie? Spotykają się i dochodzi do jakichś tam spięć. Jeżdżąc na City, sporo się tego też naoglądałem. Najlepsze są takie spędy, wypady na Wembley, gdzie jedzie po kilkadziesiąt tysięcy kibiców z każdej drużyny i wszyscy spotykają się pod tym stadionem, nie? No, a jak wiadomo, Anglicy to lubią się napić przed meczem i łańska fantazja im się włącza, nie? Także z nimi to od słowa do słowa i za wiele nie potrzeba, tak? Ale policja jest wszędobylska, tak? Dużo tajniaków jest i jak coś się dzieje, momentalnie wjeżdża policja i zawija wszystkich. Dużo jest monitoringu. Anglia to jest jeden z najbardziej monitorowanych krajów, tak? Tutaj gdzie się nie ruszysz, praktycznie są kamery, nie? I można powiedzieć, że za wiele się nie dzieje, ale młodzi starają się cokolwiek robić, tak? Nie można powiedzieć, że to umarło. A tobie się przytrafiają takie akcje? No było kilka takich akcji, na przykład wyjazd do Wigan, gdzie City odpadło z Wigan, tak? No i jak to w tradycji takich mniejszych drużyn, które przychodzą, jak to mówią, Giant Killers, nie? Przychodzą do następnej rundy, cały stadion wysypał się na murawę. No, sporo osób nie wytrzymało tak samo i przeskoczyło do nich, tam doszło do wymiany ciosów, tam latało wszystko od krzesełek po bandy reklamowe, było naprawdę wesoło, nie?
No i to właśnie jeden z takich niewielu momentów, gdzie może coś się dziać i dzieje się, tak? Po meczu też tam doszło do sporo spięć z miejscowymi. No jak wiadomo, Manchester i Wigan leżą niedaleko siebie, a Wigan jest samo w Greater Manchester, także tam był spory najazd kibiców City, nie? I działo się sporo, a to, że jest teraz różnica klas, to chłopaki dawno się nie widzieli i chcieli sobie powyjaśniać stare niesnaski. Dlaczego wybrałeś City, a nie na przykład bardziej utytułowany United? Po pierwsze, no nie jestem kibicem sukcesu, tak? I gdybym był nim, to bym wybrał właśnie United, tak? Które ma sporo tych tytułów, nie? A tak na poważnie zaczęło się na początku lat 2000. Nie interesowałem się wtedy zbytnio angielską piłką, ale obejrzałem mecz Magiczne buty Jimmy'ego Greena, gdzie cały film rozgrywał się właśnie w Manchesterze na Main Road, na starym stadionie City. Bardzo mi się spodobał ten stadion. Później Grocklin grał w puchara z Manchesterem City, gdzie słynnie City odpadło, tak, po golu Milika. Wtedy już grali na nowym stadionie, na Etihad. I jakoś starałem się, może nie starałem się, obserwowałem jakieś tam wyniki te City, tak, zacząłem się zagłębiać. No wiadomo, no, byli w cieniu wielkiego United, tak, i co mi się najbardziej spodobało, to, że mieli bardzo wiernych kibiców, tak, gdy grali w Division 2, przychodziło na stadion 38 000 ludzi. Nawet ostatnio dostałem program z playoffów z Wembley, gdzie grali z Gillingham w 1999 roku i tam była cała tabela ligi, gdzie były podane ilości ludzi, na które stadiony przychodziły i było tam średnia na stadionie, największy attendance i na jakim meczu to 95% było podane, że właśnie na meczach City, gdzie praktycznie zapełniali połowy stadionów, tak? Była wielka armia u siebie. Tam bodajże Stoke City miało chyba 15 000, a na City po 38 przychodziło i to byli naprawdę wierni kibice i oni są do tej pory na Etihad. No teraz się zmieniło, tak? Są nowi właściciele, są sukcesy. No ja zacząłem jeździć jeszcze przed przyjściem Mansura i miałem porównanie, tak? Jako groundhopper byłem już wcześniej na Anfield, byłem na Old Trafford, byłem na tych i coś się rzucało w oczy, dużo turystów, tak? No wiadomo, każdy sukces przyciąga nowych kibiców z całego świata, a na Etihad tego nie było jeszcze, tak? Byli to naprawdę prawdziwi Angole, zakapiory, którzy pamiętali najgorsze czasy i moim skromnym zdaniem to, co się dzieje teraz, to jest taki dla nich payback za te chujowe czasy, za przeproszeniem powiedzieć, co oglądali, jeździli po tych niższych stadionach, tak, i były czasy, że przez pół sezonu strzelili tylko chyba kilka bramek, nie, i spadali z hukiem, ale zawsze ci kibice byli wierni, tak. No i znam na przykład sporo osób, które po 40-50 lat nie opuściły meczu, tak. Mają bilety sezonowe, karnety i naprawdę wierni kibice, tak. I wiedziałem, że chciałem tam jeździć, tak. Poza tym spotkałem sporo kibiców City i mieli bardzo dobre podejście do Polaków, tak. Nikt się krzywo nie patrzył, czy tam głupio odzywał, zawsze w porządku ludzie. Wspominają Kazia Dejnę, bardzo dobrze ci starsi kibice. Jak tylko się pytali, skąd jestem, mówiłem, że z Polski, to Kaz Dejna od razu był. I zawsze opowiadali, jak tam ci kibice mieli dobre kontakty z piłkarzami, właśnie z Kaziem Dejną. Sporo takich śmiesznych sytuacji, ale to już za długie by było, nie, na opowiadanie. Ale dobrze wspominam, teraz staram się aktywnie jeździć, tak, no nie mam je w Polsce, ale nadal jest to moje hobby. No, nie lubię w domu siedzieć, tak. Od 5 lat tylko opuściłem kilka meczów i staram się przy tym być, tak. Mamy grupę kilkudziesięciu osób, które są na meczach na Etihad i na wyjazdach. Praktycznie na większości meczów sporo osób ma od nas karnety i
i szanują nas kibice City, tak? Znamy tam sporo tych głównych kibiców i jest dobrze. Nie traktują nas tam jakieś tam Chińczyków przyjezdnych, tylko jako swoich, tak? Bo wiedzą, że od lat już jeździmy, nie? A mógłbyś coś więcej opowiedzieć o relacjach z kibicami w Anglii? Utrzymujesz kontakt z polskimi fanami? Obiło mi się też o uszy, że znasz nawet niektóre legendy, jeśli chodzi o angielskie trybuny. No naturalnie tak. No, sporo znajomych jeszcze właśnie z jeżdżenia za Unią czy za Zgodami zostało, tak. No, angielska piłka przyciąga kibiców, tak. No, jest jedną z najlepszych na świecie. Znam sporo Polaków, którzy jeżdżą tutaj w Anglii, tam pozakładali fankluby, tak, lokalne, czy mają swoje ekipy, którzy jeżdżą na swoje drużyny. Z Polski to, co tak osobiście znam, to no jest sporo chłopaków za Chelsea, za Tottenhamem, kilku z Arsenalu znam. No, podstawa to United, Liverpool, tak, najbardziej utytułowane kluby w Anglii, nie? I utrzymujemy kontakty, pomagamy sobie. No, mam ponad 130 wyjazdów na City, tak, i podczas tych wyjazdów też spotkałem dużo Polaków na różnych stadionach, w Southampton, Swansea, Burnley, zawsze pod kasami się kogoś tam spotykało i tam zamieniało kilka słów, tak, tam nie ma jakiejś tam chuliganki czy coś, po prostu rozmowy, czasami pomagało się załatwiać bilety, czy normalnie spotkać przed lub po meczu w pubie, czy gdzieś tam pod stadionem, wypić jakieś dobre piwko, pogadać. No, w Anglii trochę jest inne podejście do tego wszystkiego, jest tak zwany banter, nie? Zawsze można się ponabijać, jak czyjaś drużyna chujowo gra lub przegra tam dany mecz, nie? Ale wszystko jest ok, tak? Co do legend, no, przez te naście lat poznałem trochę ludzi, kibiców tam, starych chuliganów z Birmingham City, z Zulusów. Miałem przyjemność poznać Casę Pennanta, legendę West Hamu, gdy byłem na wyjeździe z City na West Hamie, jeszcze na starym stadionie, na Bowling Ground, przepiękny stadion, tak. Sporo tych starych kibiców napisało książki, które wcześniej kolekcjonowałem, czytałem, tak. Niektóre były nawet przetłumaczone na język polski, można je przeczytać. Mike'a Francisa z City właśnie, to z nimi mam bardzo dobry kontakt nadal. Często spotykamy się przed meczami, czy siedzimy na tej samej trybunie, tak. Dużo jest właśnie starych z Gównorsów, później Young Gównors, chłopaki, którzy mają tam po 40 parę lat już teraz, nie. No, w większości są na emeryturze, nie. No wiadomo, no, w gruncie rzeczy, jak jeździsz, to poznajesz ludzi, tak, jest sporo tego. Czasami przez przypadek na wyjeździe, nawet z Polski, spotkałem kibiców, co przylatywali specjalnie z Polski na dany mecz, tak. Niektórzy znajomi pytają, żeby załatwić bilety czy coś, to staram się tak samo pomóc, bo jeżeli mam taką możliwość, oczywiście. Można spotkać pirotechnikę na angielskich stadionach? Ostatnimi czasy tak, powracało. Najmodniejsze są świece dymne, które najczęściej lądują w sektorze gości lub vice versa, na najniższych sektorach. Z wniesieniem takich rzeczy nie ma problemu w Anglii, tak? Choć po atakach terrorystycznych trochę skrupulatniej sprawdzają, tak? Dawniej to za jakieś tam wykroczenie to od razu dostawałeś bana, kilkadziesiąt tysięcy funtów kary, nie? A teraz coraz częściej właśnie, nawet przy ostatnich derbach Manchesteru na Etihad, sporo właśnie krzesełek, monet latało między kibicami, świec dymnych, tam nawet był motyw, że na drugim piętrze poszła bramka i był między sektorami i była dobra zadyma na stadionie, tak? Co się mało zdarza. Działo się to w przerwie meczu, było to, nie wiem, może z 5 minut, ale naprawdę gruba akcja. Tam postaram się podesłać filmik, to możecie wrzucić, tak? Każdy sobie zobaczy. No, najczęściej właśnie świece dymne, tak? Ale i zdarzają się race. Sporo Anglików jeździ do Polski
no, wiadomo, ground hopping to jest bardzo, bardzo częsta rzecz, tak? Oni uwielbiają polskie klimaty, w ogóle europejskie. Jest nawet kilka firm, które zajmują się wycieczkami po Europie, nawet do Polski, tam na derby Krakowa, czy na Lecha, na Śląsk, na te główne stadiony, tak? Latają. Oni to łączą wszystko z dobrym weekendem w Polsce. Wiadomo, dla nich to jest tanio, tak? Dobre party. Do tego sobie pójdą na dobry meczyk naszej ekstraklasy. No i większość zawsze jak tam idziemy, no byłem w Poznaniu, dobra impreza była, ale mecz to już w ogóle, czy tam w Krakowie to są w ogóle podnieceni jak małe dzieci, jak jadą, czy nawet na Legię, nie? Oprawy bardzo im się podobają i oni też jakieś tam kontakty łapią, tak? I później, no widzą te oprawy, to chcieliby u siebie, nie? No wiadomo, w Anglii nikt oficjalnie nie pozwoli ci odpalić pirotechniki, tak? Bo po pożarze w Bradford, gdzie zginęło bodajże 56 osób, tak? To jest w ogóle nawet palenie jest zabronione na stadionach, nie? I za to można nawet jak zapalić tą fajkę, czy już te elektroniki starają się nawet zbanować. No ale no wraca to, tak? I zobaczymy, jak to będzie wyglądało po powrocie do normalności, nie? Ale mam nadzieję, że nadal będzie stosowane. Angole to coraz bardziej lubią, tak? Jeśli chodzi o Polskę, to na przestrzeni ostatnich 10 lat, oprócz tego, że powstały nowe stadiony i do gry wszedł internet, to wydaje mi się, że nie zmieniło się za wiele. A jak to wygląda w Anglii? Czy dużo zmieniło się na przestrzeni ostatnich 10 lat? Nie zgodzę się zbytnio. Trochę się zmieniło w Polsce, tak? Mimo że jestem tutaj, nadal obserwuję całą scenę i trochę się pozmieniało, tak? Czy najgorsze, czy najlepsze, nie mi to oceniać, tak? Ja już w tym nie jestem, ale moim skromnym zdaniem, tak, to jest moje zdanie, trochę się dziadostwa porobiło, ale to już zostawię. Jeżeli chodzi o Anglię, zmienia się, tak, trybuny się zmieniają. Wcześniej na angielskich trybunach sporo przykładali wagi, żeby nie wstawać, tak, oni by chcieli, żeby był teatr, klaskać, nie, ale na trybunach powstaje może coś w stylu naszych grup ultras, tak? Chłopaki starają się jakieś tam sektorówki robić, oprawy. Najbardziej to widać właśnie na meczach Ligi Mistrzów, czy na pucharowych meczach. Premier League jakoś tam jedynie przed meczem pozwala im, kibicom, klubom robić te oprawy, tak? Ale starają się, są grupy, które właśnie organizują doping tam z bębnami czy z megafonami, to idzie naprawdę do przodu, tak? Można to na United, tam na Stratford, chłopaki się organizują w rogu, na City to jest na South Stand za bramką, zaraz przy sektorze gości i w drugim narożniku. Praktycznie co mecz są jakieś tam oprawy, chłopaki z City, tam nazywają się 1894 Group, tak? I robią wszystko za swoje pieniądze, mają składki członkowskie, co roku wydają gadżety, czy tam klub im pozwala robić jakieś graffiti na stadionie w środku, czy na zewnątrz. I muszę przyznać, że mają naprawdę dobre kontakty w klubie, tak? Klub chciałby jak najlepiej, jak najwięcej, ale właśnie ta Premier League zabija to, czy zabija, no. Nie chcą tego, tak? Nie chcieli oni, dla nich najlepiej to jakby kibic siedział na krzesełku, klaskał i tyle, nie? I żeby nie śpiewać, nie? A na trybunach to żeby byli sami turyści, którzy zostawiali pieniądze, nie? Moim zdaniem teraz nawet im jest to na rękę, że nie ma kibiców, no ale wiele klubów może to nie przetrwać, szczególnie tych mniejszych, które żyły z dnia meczowego, tak? Bo i sprzedawali gadżety, programy, no, bilety wiadomo, tak, podstawa, karnety to spory zastrzyk gotówki dla takich klubów, no i tego nie ma niestety, tak, ludzie wykupują tam te relacje live w telewizji, ale to nie jest to samo, tak, co mogli zarobić właśnie z dnia meczowego, nie, i jeżeli to będzie tak nadal trwało, jak wygląda, to sporo klubów nie przetrwa, nie, co jest naprawdę szkoda, tak. Miejmy nadzieję, że kluby sobie poradzą.
ale powiedz mi, jak Ty radzisz sobie w tych trudnych dla kibiców czasach? Ground hopping to jest taka moja pasja, tak, zaliczanie tych stadionów. Jak się okazało, w niższych ligach, tych poniżej Football League, można było chodzić na mecze, tam dopuszczali od 600 do 400 widzów, wszystko było zależne od pojemności stadionu, tak. No jest porównywalnie to jak u nas BC klasa, tak, tylko że wiadomo, te stadiony trochę lepiej wyglądają. Każdy ma praktycznie krytą trybunę, co najmniej jedną, tam ten swój pub klubowy na stadionie. No atmosfera jest fajna, trochę inna niż na Premier League, czy tam na tych większych klubach. No wiadomo, przychodzą lokalne gwiazdy, idzie się pośmiać, nie? Szczególnie tutaj, jak są jakieś lokalne derby, to są młynki, oczywiście, chłopaki tam mają flagi, doping prowadzą, bębny i naprawdę jest dobrze. No, piłka jest inna, tak? Nie ma tam gwiazd, i tam nikt nie odstawia nogi, naprawdę jest twarda walka na boisku, aż chce się to oglądać, tak? Nie ma jakiegoś tam gwiazdorzenia, bo chłopaki grają za tam 40 funtów za mecz, nie? I grają dla swojego klubu, nie? Dla lokalnej społeczności. I jednym z większych stadionów podczas tego lockdownu udało mi się zaliczyć ten FC United of Manchester, stworzony przez byłych kibiców United, Telford, tak samo z Chester. No, wiadomo, no, jak był lockdown, to człowiek jeździł. Udało mi się zaliczyć te 50 stadionów w tamtym roku. Wszystkich mam 80 w Anglii i tylko czekam na koniec marca, gdzie odwieszą ligi i znowu to ruszy, tak? No jest to dosyć specyficzne, tak? Ale można powiedzieć, że się zakochałem w tych niższych ligach, nie? I w samej okolicy tutaj mam w okręgu 70 km, to mam bodajże chyba 4 ligi, także jest gdzie jeździć. Gdybym chciał tak w 100 km, to w stronę Birmingham, czy Manchesteru, czy Liverpoolu, to naprawdę po 3 dni w tygodniu i mam sporo meczów do zaliczenia, tak? Nikt się tutaj nie nudzi, jeżeli chce. Można spotkać sporo byłych piłkarzy z Premier League, tak jak tam Paul Dickow, Robbie Savage, którzy działali przy Stockport Town. Teraz Savage przejął upadły Macclesfield. Teraz już będą się zamiast Macclesfield Town będą nazywać się Macclesfield FC. Gościu uratował klub tak naprawdę. Deweloperzy już się łasili na przejęcie stadionu. Chcieli go zburzyć i postawić tam osiedle mieszkaniowe, ale zebrał grupę fanów i takich bogatszych ludzi z okolicy, którzy zrzucili się, po prostu wykupili dług i teraz stadion od nowa jest remontowany, cała płyta. Byłem nawet ostatnio zobaczyć sobie, to sporo się tam dzieje, będą startować od tam niższej ligi, ale uratowali klub, tak. Jest sporo takich klimatycznych stadioników, szczególnie na północy, za Manchesterem, tam Daisy Hill, gdzie jest stara drewniana trybuna, wygląda jakby powstała chyba w 1900 roku, nie? Ale naprawdę klimat, jeszcze widoki na te góry ze stadionu. No i na pewno ceny, tak? Jeżeli jedziesz na taki mecz, ja zabieram często dzieci ze sobą na większość meczów i syna i córkę i zamiast zapłacić 30 funtów za jeden bilet, to ja tam płacę 15 za trójkę, program meczowy, burger, piwo, bo piwo jest serwowane tutaj na każdym stadionie i jeszcze zostaje w kieszeni, tak? No, także jest coś dobrego, nie? Teraz właśnie, jeżeli Borys obiecał, że kibice wrócą pod koniec maja na mecze Premier League, choć nie chcę mi się zbytnio w to wierzyć, a od połowy marca ruszą non-league, to no, trzeba będzie dalej tam jeździć, tak? Wspierać te małe kluby, bo dla nich to dzień meczowy to jest wszystko, nie? Oni istnieją tak naprawdę dzięki temu, bo sporo... I oni byli jedynymi z tych wygranych lockdownu tak naprawdę, bo
sporo kibiców tych dużych klubów wróciło na swoje lokalne kluby, tak, i można było normalnie tłumy zobaczyć na stadionach. Tam mam parę filmików, to postaram się podać, abyście mogli zobaczyć, jak to wygląda w tych niższych ligach, nie? Ale ma to swój urok, tak. Są polscy groundhopperzy, jeżdżą na te ABC klasy, tak. To jest to samo, nie? Trochę tych meczów piłkarskich w swojej karierze stadionowej już zaliczyłeś. Powiedz mi, które z nich wspominasz najlepiej? Było trochę tego. Na pewno wszystkie mecze Unii, tak, które z awansami naprawdę zajebiście wspominam. Na reprezentacji to na pewno mecz z Portugalią na Śląskim, w ogóle mecze na Śląskim z Anglią, to były naprawdę konkretne mecze, tak. No, tam była atmosfera jeszcze z tego wygrane z Portugalią, to było coś pięknego, tak. Jeżeli chodzi o Anglię, nie, to na pewno te mistrzowskie mecze z City, które, no QPR wiadomo, nie, bramka Aguero i w ostatniej akcji meczu to było coś nie do zapomnienia, tak, kibice City 33 lata czekali na to mistrzostwo, jeszcze wtedy do ostatnich sekund rozgrywało się między City a United, tak, i to było coś pięknego. Na pewno pamiętny mecz z Leicester, tak, w którym Vincent Kompany strzelił na 1-0, tak, i nie zapomnę tego meczu. Podczas akcji on biegł, wszyscy don't shoot, nie strzelaj, nie, a ja odpaliłem zapierdol, shoot, nie? I tak wszyscy za mną zaczęli się śmiać, tak, na księżyc, i w tym momencie on strzelił, wpadła ta bramka, chyba z 15 osób się na mnie rzuciło, nie do zapomnienia, no. Ale wyjazdy na Wembley na pewno, wygrana w FA Cup czy Puchar Ligi, ten zwany Carabao Cup, tak. Wyjazd, no i dużo wyjazdów z reprezentacją, tak. No, na pewno Wembley był dobry wyjazd, Dublin, gdzie było nas kilkadziesiąt tysięcy, nie? Tam naprawdę było konkretnie. Sporo meczów, no, trochę tego przeżyłem, tak, 250 stadionów zwiedziłem, to można by wymieniać, tak. 250 to liczba, która na pewno robi wrażenie. Nie będę Ci kazał wymieniać wszystkich stadionów, które odwiedziłeś, ale wymień chociaż Twoje ulubione. Lubię te mniejsze angielskie stadiony, mają swój urok, tak. No, najlepszy teraz to jest ten nowy stadion Tottenhamu, tak, postarali się i jestem pod wrażeniem, odjebali kawał dobrej roboty na tym stadionie. Nie ma tej atmosfery, co było na starym White Hart Lane, tak, ale jako nowoczesny to jest naprawdę rozwiązany z bajka stadion. Co do starych stadionów, lubię na pewno Everton, tak, ma swój klimat, jeszcze drewniane ławki. Anglicy śmieją się, że to jest Woodison, drewniany stadion, już takich niewiele zostało. W Premier League to jest jeszcze drewniane krzesła zostały na Evertonie, na Burnley i na Crystal Palace, tak? Reszta to już są nowe stadiony. No, lubię Etihad, tak? Jest ciągle go rozbudowują, coś tam ciągle robią i jest też z głową zbudowany. No, najbardziej na swój stadion Unii, tak? Tęsknię się za nim. No wiadomo, no i te małe podkarpackie stadioniki, nie? Zawsze coś się działo, zawsze jakaś tam śmieszna atmosfera była, nie? No, w Polsce, no na pewno Stadion Śląski, stary stadion Stali Mielec, jeszcze z 2 trybunami, który był jedyny w Polsce taki, ale miał swój klimat. Z tych nowych to nie miałem w większości możliwości być, tak. Byłem jeszcze, jak z Rumunią graliśmy, to jak rozbudowywał się stadion Legii. Także trochę mam do zaliczenia, nie? Po powrocie do Polski. No ale ja wolę te mniejsze stadiony z klimatem, tak, z duszą i z dobrym dopingiem, nie? Wróćmy jeszcze do Manchesteru. Jak wyglądają relacje kibiców w takim mieście derbowym i jak miasto jest podzielone? To znaczy tak, to trochę inaczej wygląda niż w Polsce w derbowych miastach, tak? Tu nie ma 24
24 godzin, 7 dni w tygodniu, polowanie na siebie, tak. Wszyscy się tam, niby jest duży Manchester, ale tam wszyscy się znają, co chcą, tak. Chłopaki z City, z United mają swoje puby, każdy wie gdzie. Dzieje się sporo w dniu derbowym, tak. Starają się atakować na mieście swoje puby, tak, biją się, ale starają się robić to dyskretnie, żeby jak najmniej policji było, nie? Tam w centrum na Deansgate czy na Northern Quarter masz sporo takich małych uliczek i oni tam znają się i polują na siebie, tak. Ale żeby jakieś tam non-stop polowań, krojeń, czy jak w Polsce to nie ma, wiadomo, Anglia to jest trochę inaczej, nie? Inaczej to wygląda. Jeżeli chodzi o podział miasta, tak, no wiadomo, United jest bardziej utytułowanym klubem, ma sporo ludzi, kibiców poza Manchesterem, ale nie można powiedzieć, że ich nie ma w Manchesterze, tak, sporo jest, także a czy określić, że tych jest więcej, tych jest mniej, to nie da się, bo to nikt tego chyba jeszcze nie policzył, tak. No ale wiadomo, no, sama nazwa City, tak, miejski klub, nie, dużo, jeżeli na trybunach jesteś, to mało ludzi z akcentem spoza Manchesteru, tak, więcej właśnie lokalnych, nie, tam z Greater Manchester, ze Stockport jest naprawdę sporo kibiców, nie. No i ościenne hrabstwa, nie, no, jak wcześniej wspominałem, nie da się tego powiedzieć, których jest więcej, tak. A jak wy jako grupa z Polski udzielacie się kibicowsko w Manchesterze? No najważniejsze to staramy się jeździć na mecze, tak, to robić to, co kochamy, nie, i jest nas tam, jak wcześniej wspominałem, grupa kilkudziesięciu osób, większość jest planowanie, tak, na mecze wyjazdowe czy na u siebie, wiadomo, podróże tutaj są czasami dosyć drogie, tak, i trzeba kombinować z jakimiś tam biletami grupowymi czy familijnymi, zbierać wcześniej grupę, tak. Staramy się pomagać ultrasom, chłopaki często pytają o zdanie, o jakieś pomysły. Nawet ostatnio przed meczem z Realem, który już był przy pustych trybunach, zebraliśmy się w kilkadziesiąt osób z pirotechniką, z racami, świecami i pożegnaliśmy legendę Davida Silvę, tak. Chłop grał 10 lat w City i to mu się naprawdę należało, to był jego ostatni mecz właśnie na Etihad. Zbieramy się w pubie koło stadionu i integrujemy się, tak, jak to nazywamy. Ja na przykład mieszkam w mieście niedaleko Manchesteru, tak, a to jest dość specyficzne miasto, gdzie jest główny węzeł kolejowy i przecinają się wszystkie linie z południa na północ, wschód i zachód, tak. I w takim dniu meczowym przyjdziesz na dworzec, to można zwariować, coś nie do pomyślenia jak w Polsce, gdzie jest nawet 9 ekip na peronie, tak, i w Polsce to była jedna wielka masakra, a tutaj to jednak kończy się na jakimś banterze, czy tam na pośmiechujkach z innych, nie. No, poza tym wiadomo, na tych dworcach jest sporo policji i kamer, także za dużo to nie narobisz, ale czasami zdarzają się jakieś tam akcje, biją się między sobą, nie? A wracając do nas, no, od kilku lat jeszcze się nie zdarzyło, żeby na jakimś wyjeździe City nie zabrakło polskiego kibica City, tak? Mamy tą grupę Polish Blues, się nazywają. Już tam wydajemy jakieś tam gadżety, szaliki, kubki, tam kufle, nie? To wiadomo, to w własnym zakresie, nie? Ale głównie skupiamy się właśnie na jeżdżeniu za klubem, nie? Nawet po Europie, w Lidze Mistrzów, to w Madrycie było nas 10 osób i była jedna dobra impreza, tak? Dzięki Szczena za ciekawą rozmowę i poświęcony czas. Chciałbym Ci życzyć szybkiego powrotu na trybuny i wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że do następnego. Ja chciałbym Ci podziękować, Bakteria, za zaproszenie do wywiadu. I życzę Ci, abyś prowadził nadal ten kanał dobrze, jak dawniej to robiłeś. Jestem Twoim fanem, subskrybuję. A wszystkim kibicom życzę tego, abyśmy wrócili na stadiony, nie 10, 20, 30%, tylko wszyscy, żebyśmy wrócili jak najszybciej na stadiony, żebyśmy zabili tą depresję, tak, bez tych meczów.
i tej chorej sytuacji, tak, żeby to jak najszybciej się skończyło. No i spotkajmy się na kibicowskim szlaku, tak? Pozdro. A wy, jeśli chcielibyście zadać Szczenie pytanie, to piszcie śmiało w komentarzach. Myślę, że chętnie na nie odpowie, a jeśli zbierze się ich trochę, to zrobimy dodatkowy odcinek z pytaniami od was. Dajcie też znać, co sądzicie o takim formacie, a wszystkich widzów mieszkających na wyspach zapraszam do sklepu Octagon UK, który był pomysłodawcą tego odcinka. Wszystkie linki oraz rabat do polskiego Octagon Shopu znajdziecie w opisie. Ja już się z wami żegnam i przypominam, że kto nie subskrybuje, ten z policji. Oglądajcie Piknik TV! Spróbuj wkładać, dobra? Duża, mądra głowa w to się nie mieści, nie? No tak. Dobra. Wiemy?